W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się bliżej temu, jak naprawdę wygląda ładowanie auta elektrycznego w Polsce. Gdzie można naładować elektryka, jakie są dostępne metody ładowania, ile to tak naprawdę trwa i przede wszystkim ile to kosztuje. Czy w dzisiejszych czasach można nadal naładować auto za darmo? Przekonajmy się. Cześć, tutaj Arkadiusz Kamiński, witam Was na kanale Techia. W serii Autotech, której technologia spotyka się z motoryzacją. Zaczynamy! Jak naładować elektryka? Ładowanie samochodu elektrycznego to dla wielu osób zupełnie coś nowego i nieco tajemniczego. Kojarzy się z kablami, aplikacjami, zasięgiem. Czasem nawet z niepewnością, czy naładujemy auto na czas. A tymczasem w praktyce ładowanie elektryka można porównać do ładowania smartfona. Po prostu musicie wiedzieć, gdzie i jak to robić, żeby było szybko, wygodnie i tanio. Zacznijmy od podstaw. W ładowaniu samochodów elektrycznych mamy dwa główne typy prądu. Pierwszy to AC, czyli prąd przemienny. Dokładnie taki sam, jaki macie w domowym gniazdku. Ładowanie z prądu AC jest zazwyczaj wolniejsze, ale spokojnie wystarcza do ładowania auta przez noc. Drugi to DC, czyli prąd stały, który spotykamy głównie na zewnętrznych stacjach ładowania. To tutaj mówimy o tak zwanym szybkim ładowaniu. W praktyce wygląda to tak. AC jest idealne do codziennego ładowania w domu czy w pracy. Czas ładowania od kilku do nawet kilkunastu godzin. Z kolei DC służy do szybkiego doładowania auta w trasie. Zazwyczaj od 20 do 80% baterii w 15 do 30 minut. Dla przykładu moja Tesla Model Y wyposażona w baterię o pojemności 60 kWh podczas testu ładowania na stacji Supercharger o maksymalnej mocy 175 kW naładowała się od 20 do 80% baterii z licznikiem w ręku zaledwie 16 minut. Musicie przyznać, że całkiem szybko. Teraz przejdźmy do rodzajów ładowarek dostępnych na rynku. Rodzaje ładowarek. Zanim zaczniemy rozmawiać o kosztach ładowania, warto najpierw przyjrzeć się rodzajom ładowarek, z jakimi możecie się spotkać, zarówno w domu, jak i na trasie. Najprostszą i jednocześnie najwolniejszą metodą ładowania auta elektrycznego jest po prostu zwykłe gniazdko w waszym domu, czyli tak zwane gniazdko 230V. Taki sposób ma swoje ograniczenia, bo moc ładowania wynosi tutaj zazwyczaj około 2 kW. To oznacza, że pełne naładowanie auta z baterią 60 kWh zajmie grubo ponad 20 godzin. Brzmi słabo? Niekoniecznie. Jeśli auto i tak stoi całą noc, a nie jeździcie codziennie 300 km, to w wielu przypadkach taki sposób ładowania może w zupełności wystarczyć. Warto tutaj jednak pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Nie każde gniazdko w waszym domu nadaje się do regularnego, długotrwałego ładowania pod wysokim obciążeniem. Najlepiej, jeśli jest to osobny obwód, dobrze zabezpieczony i sprawdzony przez elektryka. Kolejny krok to wallbox, czyli prywatna ładowarka montowana np. na ścianie lub słupku, najczęściej w garażu lub na elewacji. Przy instalacji jednofazowej taka ładowarka oferuje zazwyczaj moc 7,4 kW, a przy trójfazowej nawet 11 lub 22 kW. Oczywiście pod warunkiem, że auto również obsługuje taką moc. Alternatywą dla wallboxa może być także przenośna ładowarka z wtyczką typu siła, czyli gniazdo trójfazowe, które często spotykamy w warsztatach czy w domach jednorodzinnych. Takie rozwiązanie daje podobną moc ładowania jak wallbox, ale jest mobilne. Może się zabrać ze sobą w trasę i podpiąć tam, gdzie dostępne jest gniazdo trzyfazowe. To obecnie najwygodniejsze rozwiązanie do codziennego ładowania auta elektrycznego w domu.
Podjeżdżacie, wpinacie kabel i idziecie spać. Rano macie pełny zasięg, bez kombinowania z aplikacjami i bez dodatkowego stresu. Dla przykładu, dla auta z baterią 60 kWh ładowanie od 0 do pełna trwa zazwyczaj od 5 do 8 godzin, więc spokojnie mieści się w jednej nocy. W trasie sprawa wygląda zupełnie inaczej, bo korzystamy głównie z ładowarek prądu stałego, czyli tzw. szybkich ładowarek DC. Spotkacie je m.in. na stacjach o nazwie Greenway, Velocity, Orland Church czy Share Recharge. Ich moc waha się od 50 do nawet 250 kW i przy sprzyjających warunkach, takich jak odpowiednia temperatura baterii czy niski stan naładowania waszego auta, ładowanie od 20 do 80% może zająć zaledwie 15 do 30 minut. To świetne rozwiązanie na dłuższe trasy, choć niestety coraz droższe. Do szczegółowych kosztów wrócimy za chwilę. Warto też pamiętać, że nie każde auto wykorzysta pełną moc takiej ładowarki. Nawet jeśli stacja oferuje 250, a nawet coraz częściej w Polsce 350 kW, a Twój samochód przyjmuje maksymalnie 100 kW, to i tak więcej nie pójdzie. Dlatego przed trasą dobrze znać limity swojego auta i realnie ocenić, ile jesteście w stanie wyciągnąć z danej stacji. To oszczędzi Wam czas i nerwy. Ile kosztuje ładowanie elektryka? I w końcu najczęściej zadawane pytanie: ile tak naprawdę kosztuje naładowanie auta elektrycznego? To temat, który wraca do mnie najczęściej, gdy opowiadam o swoim elektryku. Odpowiedź to zależy. Cena ładowania zależy od miejsca, pory dnia, mocy ładowarki, typu auta, a czasami nawet od temperatury, bo zimą zużycie, jak i ceny prądu są wyższe. Dlatego teraz pokażę Wam najpopularniejsze sposoby ładowania. Od tych najtańszych aż po takie, które mogą znacząco podnieść koszty użytkowania elektryka na co dzień. Pierwszy i zdecydowanie najtańszy sposób to ładowanie w domu. Jeśli macie wallboxa albo korzystacie z przenośnej ładowarki trójfazowej, a do tego rozliczacie się według nocnej lub dynamicznej taryfy, możecie znacząco ograniczyć koszty codziennej eksploatacji auta. Średni koszt 1 kWh w Waszym domu wynosi zapewne od 80 groszy do złoty 20, więc pełne naładowanie baterii 60 kWh to koszt od 40 do 66 zł. Przejechanie 100 km przy zużyciu 15 kWh na 100 km to więc 12 do 17 zł. Całkiem nieźle. To mniej niż koszt benzyny nawet dla najmniejszego auta spalinowego. A przy tym osiągi i komfort jazdy są na zdecydowanie wyższym poziomie. No i ładujecie wtedy, kiedy auto i tak stoi w garażu. Wygoda, kontrola i niskie koszty to właśnie jest sens posiadania elektryka w domu. A skoro jesteśmy przy ładowaniu auta w domu, to mam dla Was coś, co może naprawdę odmienić sposób, w jaki zarządzacie energią. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Pstryk, sprzedawca energii elektrycznej, który właśnie szykuje nowość o nazwie Pstryk Connect. Dzięki Pstryk Connect ładowarka do auta elektrycznego będzie mogła automatycznie uruchamiać się wtedy, gdy prąd będzie najtańszy. W połączeniu z dynamicznymi cenami energii od Pstryk umożliwi to w przyszłości naprawdę tanie ładowanie Waszego elektryka. A co najwygodniejsze, wszystkim będzie można zarządzać z poziomu jednej aplikacji. Jeśli chcecie być wśród pierwszych, którzy dowiedzą się o starcie tej innowacyjnej usługi, wejdźcie na www.pstryk.pl/connect i zapiszcie się na listę zainteresowanych. A jeśli planujecie przejść na Pstryk i chcecie zacząć oszczędzać na dynamicznych cenach prądu, po wpisaniu kodu TECHIA50 przy podpisywaniu umowy, to po opłaceniu pierwszej faktury dostaniecie 50 zł zniżki
na kolejną. Wszystkie linki znajdziecie w opisie filmu. Wracamy do materiału i do kosztów pozostałych metod ładowania auta elektrycznego. Kolejnym sposobem ładowania, z którego mogą korzystać wyłącznie właściciele Tesli, są stacje Supercharger, czyli własna sieć ultraszybkich ładowarek zbudowana przez Teslę specjalnie z myślą o swoich samochodach. To rozwiązanie uważam za jedno z największych atutów posiadania Tesli. Superchargery są szybkie, intuicyjne i praktycznie bezobsługowe. Podjeżdżasz, podłączasz kabel i to wszystko. Nie musisz niczego klikać, uruchamiać w aplikacji, nie ma żadnych kart czy kodów. Auto i ładowarka rozpoznają się automatycznie, a płatność pobierana jest z podpiętej karty w aplikacji Tesli. Jeśli często podróżujecie po Polsce czy za granicą, to dostęp do superchargerów znacząco poprawia komfort jazdy. Dodatkowo sieć się stale rozbudowuje, a planowanie trasy w nawigacji Tesli automatycznie uwzględnia postoje na ładowanie. Jak kształtuje się koszt na superchargerach Tesli? Cena za 1 kWh waha się od 30 zł do 80 zł, w zależności od pory dnia. Pełne naładowanie baterii o pojemności 60 kWh to wydatek od 95 do 120 zł. Przejechanie więc 100 km kosztuje średnio 20 do 25 zł, czyli nadal mniej niż benzyna. Supercharger to idealna opcja na trasie, ale przypomnę, zarezerwowana wyłącznie dla posiadaczy Tesli. Inne auta, nawet Sportem, CCS, nie mają do niej dostępu w Polsce. Trzecia metoda, z którą prędzej czy później zetknie się każdy kierowca elektryka, to publiczne ładowarki różnych operatorów. I tu sytuacja robi się nieco skomplikowana. Na rynku mamy naprawdę wiele sieci. Greenway, Orlen Church, Share Recharge, EV Plus czy EloCity i kilka mniejszych. Każda z nich ma własną aplikację, własne ceny i własne zasady. A do tego często różne stawki w zależności od mocy ładowarki, czasu postoi czy nawet lokalizacji. Niektóre z nich oferują także subskrypcje na tańsze ładowanie. A cennik bardzo rozstrzelony. Cena za 1 kWh zaczyna się od 2 zł, a może sięgać nawet 3,50 za szybkie ładowanie DC. Pełne naładowanie auta z baterią 60 kWh może więc kosztować od 120 do nawet 210 zł, co w przeliczeniu na 100 km daje nawet 50 zł, czyli chyba raczej więcej niż tankowanie benzyny. Do tego dochodzi też kwestia użyteczności. Aby skorzystać z ładowarki, często musicie mieć zainstalowaną aplikację danego operatora, zalogować się i dodać kartę, a czasem nawet zamówić osobną kartę RFID, która i tak może nie zadziałać. Nie brakuje też sytuacji, w których ładowarka po prostu nie działa. Jest zajęta albo ma zerową moc, mimo że aplikacja pokazuje dostępna. Dla mniej obeznanych z technologią może być to naprawdę frustrujące. Wnioski: nie każda metoda ładowania jest opłacalna, zarówno pod względem kosztów, jak i wygody. Domowe ładowanie to zdecydowanie najtańszy i najprostszy sposób, szczególnie z wallboxem i tańszą taryfą nocną czy dynamiczną. Supercharger to wygoda i szybkość, ale tylko dla właścicieli Tesli. A publiczne ładowarki innych operatorów są potrzebne, ale często bywają drogie, niewygodne i zawodne. Dlatego planując ładowanie warto znać te różnice i dobrać rozwiązanie do swojego stylu jazdy i codziennych potrzeb. Podsumowanie. Mam nadzieję, że ten odcinek pomógł Wam lepiej zrozumieć, jak naprawdę wygląda ładowanie samochodu elektrycznego w Polsce. Jak widzicie, ładowanie elektryka może być wygodne, szybkie i tanie, ale pod pewnymi warunkami. Kluczem jest świadomość,
gdzie ładujecie, czym ładujecie i ile to naprawdę kosztuje. Jeśli dopiero rozważacie przesiadkę na auto elektryczne albo już je macie, ale nadal szukacie optymalnych rozwiązań, mam nadzieję, że to wideo rozwiało część Waszych wątpliwości. A jeśli macie pytania, śmiało piszcie w komentarzach pod tym filmem. Chętnie odpowiem i być może wykorzystam Wasze pytania jako inspiracja do kolejnego odcinka. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z serii Autotech. Cześć, subskrybuj!